Najstarsza puszcza w Europie nie leży tylko w Polsce, jak to się powiada, bo jej większa część znajduje się po stronie białoruskiej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Białorusi. Tym razem z Brześcia udamy się do Puszczy Białowieskiej, gdzie oprócz dziewiczej przyrody możemy znaleźć różne ciekawostki. To tutaj mieści się główna siedziba Dziadka Mroza, czyli wschodniego świętego Mikołaja, a niedaleko jego domu w Pałacu Prezydenckim podpisano akt o rozpadzie Związku Radzieckiego. A po samym sowieckim Sojuzie w lasach zostało jeszcze sporo podziemnych pamiątek. Sprawdzimy też, jak żyje się w leśnych osadach i blokowiskach oraz odwiedzimy kamieniec, w którym stoi kamienna biała wieża z XIII wieku, której to właśnie, pomimo iż wcale nie jest biała, swoją nazwę zawdzięcza Puszcza Białowieska. Na koniec odwiedzimy nowoczesne sanatorium na terenie dawnej jednostki wojskowej i zejdziemy w głąb podziemnego sowieckiego bunkra. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Nie zapomnij obejrzeć całej serii filmów z Białorusi, gdzie pokazuję miejsca związane z historią Polski na tych terenach. Oraz zostawić komentarz taktyczny dla zasięgu. Jak już jesteśmy w Brześciu, to grzechem byłoby nie zajechać do Puszczy Białowieskiej. Większa część tego kompleksu leśnego znajduje się po stronie Białorusi. Z Brześcia do granic puszczy jest około 60 km. Bramą do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej jest wioska Kamieniuki. Tutaj znajduje się zagroda pokazowa żubrów oraz Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, oczywiście tej części białoruskiej. Już na wjeździe w kompleksy leśne wita nas kamienny witacz z 2 żubrami, a następnie 2 posągi białych jeleni umiejscowione po obu stronach drogi. Teraz jedziemy już tylko przez lasy. No i jesteśmy w Kamieniukach. Zauważcie jedną różnicę pomiędzy Białorusią a Polską, czy ogólnie krajami zachodnimi. Mamy tutaj piękny parking, jest on bezpłatny. Mamy bezpłatną toaletę. Czy coś takiego byłoby możliwe na przykład w Zakopanem albo w Bieszczadzkim Parku Narodowym? Nigdy w życiu. A kto przyjeżdża tutaj zwiedzać? No, auta są niekiepskie. Rejestracje turystów z Rosji przeważają. Widać, że lubią odwiedzać Białoruś. Przy okazji można pograć w kasynie, gdyż w Rosji jest to zabronione na większości obszarów kraju. Są tylko wyznaczone strefy, gdzie można sobie pograć. Wstęp do parku kosztuje 12 rubli. Jest tutaj mnóstwo szlaków pieszych, rowerowych. Można sobie też wynająć rower. Koszt na 3 godziny to 25 rubli i wtedy możemy pozwiedzać całą okolicę. Kiedyś ten park był darmowy, ale widać, że wszystko to jest naprawdę nowe, aż pachnie nowością. Ta cała infrastruktura. Jestem pod wrażeniem, jak tutaj się zmieniło. Oczywiście na plus. Jak już wejdziemy sobie na ten kompleks, mamy do dyspozycji kilka knajpek, restauracji. No i jest też Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Jest ono dodatkowo płatne, ale niestety już dziś jest zamknięte, aczkolwiek jest dość podobne do tego po polskiej stronie. Są tablice i znowu są po chińsku, ale widzę, że to jest doklejone, czyli nie planowali tu Chińczyków, ale wyszło, że Chińczycy chyba przyjeżdżają masowo, skoro wszystko jest podpisane po chińsku, zarówno w Brześciu, jak i tutaj. Aż się boję, co będzie w Mińsku. Białoruska część Puszczy Białowieskiej jest większa od polskiej i żyje w niej 60% puszczańskich żubrów. To właśnie Białoruś odegrała kluczową rolę w odtworzeniu ich populacji po II wojnie światowej. Pomimo dużej ilości szlaków pieszych i rowerowych, ten kompleks leśny zachował w większym stopniu swój dziki, pierwotny charakter. A to wszystko dzięki ograniczeniom gospodarki leśnej i ingerencji człowieka. Niedaleko wejścia do parku, w kilkunastu wolierach i na wybiegach możemy podziwiać większość mieszkańców puszczy w prawie naturalnym środowisku.
Mamy tutaj unikalną możliwość zobaczenia oswojonej kuny domowej. No szkoda, że nie można się z nią pobawić. Nie wiem, czy te zwierzęta zostały tu odłowione w celu uciechy dla turystów i zbijania kasy, czy są to zwierzęta chore i muszą być w niewoli, oswojone już przez człowieka i nie mogą zostać wypuszczone na wolność. Mam nadzieję, że tak. Trzymanie zwierząt w parku narodowym, pierwszy raz coś takiego widzę. Niestety ilość krat przy niedźwiedziu uniemożliwia mi pokazanie go Wam. No, niedźwiedź nie ma tu lekko, bo wybieg jest naprawdę bardzo mały. Żyje tutaj jak w zoo albo jakiejś klatce cyrkowej. No i jest mnóstwo innych zwierząt, mieszkańców Puszczy Białowieskiej, takich jak jenoty, sarny, jelenie, dziki, kuny, no i oczywiście żubry, symbol puszczy. Żubr był już na skraju wyginięcia. Na szczęście udało się odtworzyć populację zarówno po polskiej stronie, jak i białoruskiej. Ale z uwagi na płot, który jest na naszej granicy obecnie polsko-białoruskiej, kiedyś ze Związkiem Sowieckim, który uniemożliwiał przemieszczanie się żubrów z jednej na drugą stronę i odwrotnie, doprowadził do tego, że te dwie pule genetyczne są odrębne. Oprócz lokalnej fauny, która jest taka sama jak w polskiej części Puszczy Białowieskiej, no i w większości naszego kraju, Puszcza Białowieska po stronie białoruskiej była również świadkiem pewnego ważnego historycznego wydarzenia. W tym leśnym kompleksie znajduje się pałac prezydencki prezydenta Białorusi. No niegdyś był to pałac pierwszego sekretarza ZSRR. I właśnie w tym miejscu podpisano pakt o rozwiązaniu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Ale w tym kompleksie leśnym możemy natrafić na jeszcze jedno bardzo niezwykłe miejsce. Cały świat zna Świętego Mikołaja, który przynosi co roku dzieciom prezenty. Ale w Związku Radzieckim nie było Świętego Mikołaja, dlatego że kojarzył się on ze zgniłym Zachodem. Stąd trzeba było wymyśleć własnego bohatera. Wymyślono więc Dziadka Mroza. A gdzie mieszka Dziadek Mróz? Wydawałoby się, że pewnie gdzieś na Syberii. Nic z tych rzeczy. Dziadek Mróz mieszka w Puszczy Białowieskiej. Nie musisz więc lecieć do Laponii, wydawać tam kupy kasy, wystarczy przyjechać tutaj, a jeżeli dobrze się zachowujesz, tak może dostaniesz od niego jakiś prezent zamiast rózgi. Do Pałacu Prezydenckiego i domku Dziadka Mroza niestety nie da się dojechać samochodem, gdyż leżą one na terenie parku. Auto musimy zostawić na parkingu i albo się tam przespacerować, albo pojechać rowerem. W czasach, kiedy Białoruś była jeszcze przyjacielem Polski i polskie władze zachęcały do wyjazdu na Białoruś, byłem tutaj rowerem. Był to chyba rok 2017, wtedy można było sobie przejechać rowerem bądź przejść na piechotę przejściem granicznym położonym niedaleko Białowieży i pozwiedzać tutaj całą tą Puszczę Białowieską. Pojechaliśmy wtedy rowerami do Brześcia, zwiedziliśmy sobie Brześć, pojeździliśmy też po Puszczy, spaliśmy tutaj właśnie w Kamieniukach, w państwowym hotelu numer 2. Pochodziliśmy troszkę tutaj po tych wioseczkach okolicznych. I naprawdę była to bardzo fajna przygoda. No szkoda, że wtedy jeszcze nie nagrywałem dla Was materiału, bo teraz chcę się skupić na innych rejonach Białorusi, dlatego tu jesteśmy tylko na chwilkę i pokazałem Wam to miejsce bardzo pobieżnie, ale jeżeli ktoś będzie miał okazję, to polecam odwiedzić tą białowieską puszczę po stronie również Białorusi. Przyrodniczo wygląda tak samo, ale jest tutaj bardziej dziko. Na wsiach Białorusi możemy natrafić na takie oryginalne sklepy. No, pamiętają one pewnie jeszcze czasy Sowieckiego Sojuza. Nic tutaj się nie zmienia. Byłem w tym sklepie 10 lat temu. Nie zmieniło się zupełnie nic. No i jeszcze oczywiście towarzystwo lokalne, które pije sobie tutaj tanie trunki. No super sprawa. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował pod tego typu sklepem lokalnego piwa. A najlepiej z jego lokalnymi smakoszami. Więc idziemy do środka. A w środku takiego sklepu, no, skansen komunizmu można powiedzieć, aczkolwiek zmieniło się chyba dużo na plus. Nie bójcie się robić zakupów w takich sklepach, są bardzo ciekawe produkty, jest taniej niż w dużych hipermarketach, no a wrażenia naprawdę inne. Tym bardziej, jeżeli możemy spotkać tutaj lokalnych bywalców takiego sklepu, którzy większość swego dnia pewnie spędzają w takich miejscach.
Przed wjazdem do samej puszczy w Kamieniukach możemy podziwiać dość ciekawą cerkiew z niebieskim dachem. Ma ona kilka kopuł. Architektura nieco inna niż te cerkwie, które możemy podziwiać po polskiej stronie granicy. Ta jest raczej jakaś nowsza, ale jest to chyba najbardziej okazały budynek na tej wiosce, bo reszta poza budynkami parkowymi to wygląda, jakby czas zatrzymał się tutaj naprawdę gdzieś w epoce Sowieckiego Sojuza. Tutaj na terenie przygranicznym mało jest jakichś takich domów prywatnych. Większość z tego, co widzę, są to kołchozy, sowchozy, jakieś bloki, ewentualnie domki, które wszystkie wyglądają identycznie, tak samo. Ci ludzie zostali tu osiedleni w czasach Związku Radzieckiego i skierowani pewnie do różnych prac w PGR-ach, przy wyrębie lasów, hodowli zwierzyny i tak dalej. Są oczywiście też tutaj wsie, gdzie ludzie mieszkają z dziada, pradziada, ale tych jest chyba zdecydowanie mniej, a przynajmniej nie ma ich przy głównej drodze. Same Kamieniuki nie są może wsią najmniejszą, bo widać, że mają tutaj różną infrastrukturę i jakiś urząd gminy, jest nawet mały ośrodek zdrowia i co ciekawe, służba zdrowia w Białorusi jest bezpłatna. Nie trzeba tutaj płacić żadnego ubezpieczenia, wszyscy obywatele mają darmowy dostęp do służby zdrowia i z tego, co nawet słyszałem, jeżeli obywatel polski będzie tu potrzebował pomocy lekarskiej, to dostanie ją bezpłatnie i nikt nie będzie się go pytał o jakieś ubezpieczenie. Pewnie to chodzi głównie o jakieś drobniejsze sprawy, ale faktycznie takie świadectwa w internecie są, że Polakom udzielono tutaj pomocy medycznej bezpłatnie. No, to należy wyłącznie pochwalić. Teraz wjechaliśmy w jakąś taką uliczkę, gdzie są akurat te domy prywatne. I tego jak do tej pory było niewiele. Stąd jest chyba jakieś 5 km tylko do granicy z Polską. Stąd ten teren nasycony jest mocno wojskiem pogranicznym, a być może nawet i inżynierami, ale tych póki co nie widać. Raczej wątpię, aby oni byli dopuszczani w ten rejon, gdyż jest tutaj bardzo wielu turystów i myślę, że władzy nie zależałoby na tym, aby tutaj jakiś inżynier się kręcił. Przeważają tutaj drewniane chatki. Naprawdę wygląda to podobnie jak po polskiej stronie Podlasia. Też takie drewniane chałupy, malowane na różne kolory okiennice. No może jest to w trochę gorszym stanie. Jednak na Białorusi, nawet w tych dużych miastach, te zarobki są nawet połowę mniejsze niż w Polsce za dokładnie te same funkcje, ale na wsi zapewne są one dużo niższe. W takim na przykład sklepiku, który widzieliście przed chwilą, myślę, że taka sklepowa zarabia pewnie około 1000 zł w przeliczeniu, a produkty nie są jakieś mocno tańsze, aczkolwiek można chyba wyżyć za te pieniądze, bo te podstawowe produkty do jedzenia też kupimy tutaj za kilka złotych i myślę, że za 10 zł spokojnie da się złożyć jakiś jadłospis na cały dzień w tym kraju. A to jest hotel numer 2, w którym mieszkaliśmy, będąc tutaj kiedyś rowerami. Widzę tam milicja, kogoś się właśnie uczepiła pod tym hotelem. Białoruś to oczywiście kraj rolniczy. Są tutaj olbrzymie PGR-y. Pola często są tak szerokie, że nie widać miedzy. Zobaczcie, jakie oni tu mają kombajny. To nie są stare jakieś tam graty, bizony. Produkcja chyba rosyjska, a może nawet własna, ale maszyny dość nowoczesne. I żniwa trwają pełną parą. Dojechaliśmy do miasteczka Kamieniec. Słynie ono z wieży, ale widzę, że i nie tylko, bo jest tutaj bardzo fajny park. Może tutaj nawet staniemy dziś na noc. Park, kąpielisko. Tutaj wędkarze też łowią sobie ryby. Bardzo przyjemnie, no. Przy powrocie z Puszczy Białowieskiej zatrzymaliśmy się na chwilę w Kamieńcu. Kamieniec słynie z zabytkowej kamiennej wieży, ale o niej za chwilę, gdyż widzę
że zrobili tutaj ścieżkę dydaktyczną, ścieżkę historyczną. Są opisane wszystkie najciekawsze punkty tego miasta, które ma też już grubo ponad 800 lat, więc dbają tutaj o turystów, o turystykę, żeby to jakoś wszystko miało ręce i nogi. No, nie spodziewałem się, że jest to aż tak rozwinięte. Teraz nie wypada mówić dobrze o Białorusi, bo poprawność polityczna, ale spójrzcie na to. Kiedyś Białoruś trzymała z Europą. Nawet Unia zasponsorowała tutaj szlak Eurovelo z Londynu, z Dublina nawet do Moskwy. Wow. I spójrzcie, kto zasponsorował ławeczkę. Unia. Ale nawet pomijając te unijne tablice, tak wszędzie są tutaj jakieś mapy, kody QR, różne tablice informacyjne. Widać, że dbają oni naprawdę o rozwój turystyki w tym regionie, bo no jest tutaj co pokazać. O ile znamy cyrylicę, tak wszystko jest podane na tacy. Jednak kamieniec słynie z kamiennej wieży. Biała wieża w Kamieńcu jest najstarszym zabytkiem militarnym na całej Białorusi. Jej powstanie datuje się na XIII wiek. Jak głosi miejscowa legenda, ponoć nazwa Parku Białowieskiego, Puszczy Białowieskiej wywodzi się od tej wieży. Biała wieża, Puszcza Białowieska. No to by miało sens. Czy tak jest naprawdę? Nie wiadomo, bo druga teoria głosi, że nazwa została zapożyczona od nazwy Pałacu Królewskiego, który umiejscowiony był w Białowieży, która leży po polskiej stronie granicy. Na Białorusi prawie w każdej miejscowości możemy znaleźć pamiątki po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak to oni na nią mówią, czyli II wojnie światowej. W Kamieńcu przed szkołą podstawową, tuż przed wieżą, mamy mogiłę, w której pochowano aż 1756 żołnierzy Armii Czerwonej. I tego typu miejsc jest tutaj mnóstwo. No, jak jedziemy przez te wioski, tak naprawdę tych pomników historii z II wojny światowej jest zatrzęsienie i oni o to dbają. W Polsce zostało to wszystko zlikwidowane, zniszczone na fali dekomunizacji, a tutaj widać, że naprawdę dbają o to wszystko i jestem ciekaw, czy nam w rewanżu nie zniszczyli polskich pomników, bo wybieramy się w kilka takich miejsc związanych mocno z historią Polski i zobaczymy, w jakim one są stanie. W każdym mieście, miasteczku najgłówniejsza ulica, przy której zlokalizowane są urzędy, musi nosić nazwę Lenina. Nie ma innej opcji. Dodatkowo w wielu miejscowościach są tego typu tablice, które opisują dany budynek, co się w nim kiedyś znajdowało, z którego roku, wieku on pochodzi. Super sprawa. I właśnie z takich tablic możemy się czasem dowiedzieć różnych ciekawostek, że na przykład w tym budynku mieściła się kiedyś szkoła prowadzona przez Żyda i ten Żyd i córka tego Żyda była jedyną osobą żydowskiego pochodzenia, która przeżyła pobyt w kamienieckim getcie, gdyż te rejony były też gęsto zamieszkałe przez Żydów. Były tutaj powiaty, rejony, w których nawet 80% ludności stanowili Żydzi. I co ciekawe, żyło im się tutaj bardzo dobrze. Byli oni zasymilowani z miejscowym społeczeństwem. Nie dochodziło tutaj nigdy wcześniej do pogromów czy jakichś waśni na tle narodowości, religii, ale o Żydach opowiem Wam jeszcze w dalszej części tej serii, kiedy odwiedzimy ważne miejsca z nimi związane. Dziś nocowaliśmy w bardzo tajemniczym miejscu. Na terenie dawnego kompleksu wojskowego, tam za tą bramą znajdowała się część mieszkalna. Mieszkali tam żołnierze oraz dowódcy wraz ze swoimi rodzinami. Osiedle mieszkalne w lesie. Dziś jest tam sanatorium, które zostało utworzone w 1999 roku. Nie zniszczono tego, nie rozebrano, tak jak podobne tego typu obiekty w Polsce, na przykład Kłomino czy Pstrąże, a w lesie za sanatorium znajdował się jeden z najtajniejszych obiektów. Na terenie dawnej bazy wojskowej stworzono dziś sanatorium Biała Wieża. No, raczej jest to budynek nowszy, pobudowany już po opuszczeniu tego miejsca przez wojska, ale ktoś to wykorzystał. No, nie popadło to w ruinę, jak tego typu obiekty w Polsce. Super to wygląda. Ogólnie sanatorium ma bardzo dobre opinie. Tutaj miły ochroniarz nas wpuścił do środka, bo teren jest zamknięty, ogrodzony, że możemy sobie pooglądać i zaprasza, żeby tutaj przyjechać na wypoczynek. No, jestem pod wrażeniem utrzymania takiego sanatorium w środku lasu, bo tutaj
nie ma nic dookoła. Na terenie dawnej bazy wojskowej ulokowano sanatorium. Wieczorem grała tutaj bardzo głośna muzyka. Niestety tylko do 10, więc nie zdążyłem Wam tego pokazać. Ale są siłownie plenerowe, widzę kort tenisowy, boisko do siatkówki. O ile budynek sanatorium jest nowy, tak zapuścimy się teraz w część oryginalną sowiecką. Tutaj mieszkali kiedyś żołnierze i to miejsce nie zmieniło się raczej od tamtej pory. Ludzie suszą sobie różne ubrania, pranie tutaj w lesie, na sznurkach. Taki fajny, swojski sowiecki klimat, no można powiedzieć podobnie jak w Prypeci. Mieli tu, widzę, też sklep albo jakieś kasyno oficerskie, lampy. Lata pewnie 70., 80. max. To wszystko jest w leśnej głuszy. Do Kamieńca, najbliższej miejscowości, jest stąd jakieś 7 km, tam są sklepy. A w tym miejscu wygląda to wszystko, jak gdyby czas się zatrzymał. My podobne osiedla mieliśmy w Polsce. Też po radzieckich bazach dostaliśmy w spadku kilka takich miast, ukrytych w lasach, Kłomin, Pstrąże. No tylko nasze władze to zmarnowały. Zamiast zasiedlić ludźmi, czy nawet przeznaczyć na takie sanatoria, tak u nas to wszystko zostało rozkradzione, a w ostatnich latach już gołe mury, które się same waliły, zostały powyburzane. No a dzisiaj by się nam przydały takie mieszkania dla inżynierów, jak najbardziej. Wydawać by się mogło, że pod tego typu blokami będą stały jakieś stare łady, wołgi, nic z tych rzeczy. Fury nie najgorsze. I mamy tu sklep i on jest nawet otwarty, ale jajca, no to idziemy zobaczyć. I mogłoby się wydawać, że sklepu w takim miejscu już nie będzie. 4 bloki w środku lasu, ale ktoś pewnie jeszcze z sanatorium czasem przyjdzie i można płacić kartą, czyli kartą płacimy tu chyba wszędzie dosłownie. Oczywiście Revolut nie działa, ale inne karty polskie, Visa, Mastercard jak najbardziej. Nie było za dużego wyboru w sklepie, ale kupiłem piwo, którego jeszcze wcześniej nie piłem, więc trzeba będzie znów przetestować. A wygląda tak jak piwo, które sprzedawano tutaj zapewne jeszcze 40 lat temu, kiedy w tych blokach mieszkali żołnierze, a nie cywile. Okazało się, że w lesie za sanatorium znajduje się bardzo tajemniczy obiekt z czasów zimnej wojny. W latach, kiedy wojna atomowa wisiała na włosku, w całym bloku wschodnim wybudowano setki podziemnych obiektów, z czego wiele z nich znalazło się w granicach Białorusi. Jako że w tych niespokojnych czasach komunikacja rządowa i militarna była absolutnym priorytetem, w lasach koło Brześcia wybudowano podziemne centrum komunikacyjne o kryptonimie Rubrika. Do obiektu prowadziła asfaltowa droga. Tej nie dało się rozebrać, ale wcześniej przez las, przez kilka kilometrów wiodła tutaj droga z płyt betonowych, które też zabrano i pobudowano z nich garaże przy osiedlu mieszkalnym. Chodzimy do pierwszej polany. Trzeba będzie tylko poszukać wejścia do głównego kompleksu. W skład tego kompleksu wchodziły 2 trójkondygnacyjne podziemne bunkry, oddalone od siebie o 14 km. Posiadały one niezależne systemy podtrzymywania życia, pozwalające przetrwać załodze po odcięciu od świata nawet do 3 tygodni. Kompleksy te były otoczone podwójnym, niezwykle trudnym do sforsowania ogrodzeniem, wyposażonym w najnowocześniejsze na owe czasy systemem alarmowym. Niedaleko stąd znajdował się jeszcze 9-piętrowy podziemny schron dowodzenia Układu Warszawskiego, skryty pod 3-metrową warstwą żelbetu, błędnie nazywany czasem bunkrem Gorbaczowa. Bliźniaczy obiekt pokazywałem Wam w filmie z Mołdawii, z tym, że ten został już prawie całkowicie ukończony. Obiekty te przestały spełniać swoje funkcje po rozpadzie Związku Radzieckiego i z większości z nich sprzęt wywieziono. Ten schron ukończony w 1971 roku miał jednak szczęście i dość długo przetrwał w oryginalnym stanie. Spróbujemy więc przez szyb wentylacyjny. Jest drabinka. Widać, dawno tu nikogo nie było, są pajęczyny, ale może się uda. To wszystko jest tu w pająkach, cholera. 2 poziomy w dół. Wrota są otwarte. Ktoś tu zaspawał, ale wycięto kratę. Rosjanie lubili kiedyś wyklejać, tapetować ściany gazetami.
Nie inaczej jest tutaj. Możemy zobaczyć tutaj gazetę z 1986 roku. Można przeczytać o sporcie w ZSRR, wizytach różnych dygnitarzy, odsłonięcie nowych pomników itd. Piękna skarbnica wiedzy. Jednak w 2018 roku białoruskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych wystawiło go na sprzedaż z ceną wywoławczą $100 000. Nie udało mi się znaleźć informacji, jaki był jego dalszy los, czy znalazł się kupiec. Schron ten mógł stać się niezwykłym muzeum i atrakcją turystyczną okolicy, jednak niestety podzielił los innych obiektów tego typu. Dziś jego wnętrza są puste, a drzwi wejściowe zostały zaspawane. Trochę strach jest chodzić teraz po tego typu obiektach, pomimo że niby nie jest to pilnowane, opuszczone, ale czasy mamy jakie mamy i jeżeli Polak się pałęta po takim miejscu, to raczej nie jest to wskazane. A zauważmy, że w ostatnich latach znikły różne fora białoruskie, rosyjskie o tematyce militarnej, urbexowej. Ograniczono też mocno działanie Wikimapi, gdzie tego typu obiekty często są zaznaczone. Białoruś ze względu na swoje położenie w czasie ewentualnej III wojny światowej miała stać się zapleczem całego frontu zachodniego. Zlokalizowano więc tutaj mnóstwo fabryk przemysłu ciężkiego. Stąd dziś ten kraj ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł ciężki, produkuje na przykład największe ciężarówki na świecie i oficjalnie wtedy produkowało się ciężarówki, magnetofony, rowery, ale w razie wybuchu wojny ten przemysł można było bardzo łatwo przestawić na przemysł zbrojeniowy, czyli produkcji broni czy amunicji. Tym akcentem kończymy odcinek z białoruskiej Puszczy Białowieskiej. I już teraz zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym odwiedzimy dawne rezydencje polskich rodów szlacheckich oraz miejsce po jedynym polskim obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej, gdzie władza sanacyjna więziła swoich przeciwników politycznych. Na koniec nie zapomnij zostawić łapki w górę i podzielić się wrażeniami w komentarzu. Możesz też rozesłać ten film swoim znajomym, będę bardzo wdzięczny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!